O cholera. Ty, ale tu się normalnie świeci. To miała być kolejna nocna eksploracja, aż trafiliśmy na coś, co zmieniło wszystko. Po godzinie poszukiwań na leśnej polanie pośród zarośli z ziemi wystawały dziwne, murowane kominy wentylacyjne. Od razu wiedzieliśmy, że coś musi być pod nami. Zeszliśmy kilka metrów pod ziemię, aby to sprawdzić. Czołgaliśmy się ciasnym korytarzem, aż nagle kolejna drabina w dół, prowadząca do miejsca, które totalnie nas zaskoczyło. Tajna baza dowodzenia, opuszczona od ponad 30 lat. Zostańcie do końca. Niespodzianka. Oj. No. To mogłoby kuźwa zaboleć. No, trzeba uważać. Podejrzewam, że tam coś może być. Jest Tam kolejny będziesz miał kręt wbity jakiś? w ziemię. I takie ostre zejście. No na pewno nie jest ten, bo ten jest wysoko. On gdzieś tam powinien być, bo tu jeszcze była taka wieżyczka w ogóle. No nie rozpoznajesz z tamtych grzybków? Czy to nie było w gromadzie tamtych? Właśnie, bo ten był bardziej odsunięty. Bo wiesz, pinecka wskazuje na tą gromadkę, ale ja finalnie wtedy nie zaktualizowałem tej lokalizacji. I tylko że wtedy w trójkę szukaliśmy, to tak nawet szybko poszło. No bo słuchaj, to już trochę za daleko, nie? Jest ten mniejszy? To tak zarosło. O stary. Ale jak mam być szczery, to krajobrazu takiego się nie spodziewałem. Czyli trafiliśmy, tak? Tak, to jest ten. O kurde, no powiem ci, że grubo jest. Trzeba się spuścić tak, żeby nie wpaść. Ostatnim razem jak tu byliście, to zostawiliście normalnie i nie było problemu. No tak, no i potem sobie nim wyszliśmy. Nie wiem, kto o tej porze mógłby chodzić na grzyby, ale jak widać znajdują się tacy ludzie. Dobra, także to jest wejście, którym zamierzamy wejść. Tam jest drabina za 200 z Allegro. O cholera. No to zapamiętałem, że to jest trochę płytsze, ale jednak tak nie jest. No powiem ci, że też się nie spodziewałem. Tu Ale... kuźwa jest droga w jedną stronę, nie? No, ślimaki jakoś tam wchodzą i wychodzą. Chociaż może one jeszcze tego nie wiedzą, że jak dojdą do końca, to potem będzie im ciężko wejść. Ogólnie tutaj widzę, że są jakieś mocowania. Bo tu nie ma żadnych zawiasów. To raczej, nie no, ja za to złapałem jednym, a drugim za to, no to jest zawias. A, no to powiedziałeś, że z drugiej strony. Myślałem, że od tutaj mówisz, po tej stronie. Nie. Tu i tu po prostu zapiąłem drabinę. I tyle. Ale z tego co widzę, to oryginalna drabina też nie miała tej takiej funkcji, że była przyczepiona, wiesz, żeby się nie bujała. No tylko pewnie to były mocowania tej drabinki i była na takich dystansach jak tam potem dojdziemy, bo będzie tam taka drabinka oryginalna i ona się też kurna bujała. Dobra, do góry nie poleci. No na pewno. Ja ci odegnę, żebyś mógł zakotwiczyć punkt i już mogę ci dać tip. Nie stawiaj nogi na prosto, tylko zrób taką kotwiczkę w dół, żeby ci noga nie wysunęła się, bo na płasko jak będziesz miał i się przytulisz do ściany, to ci wypchnie. To drabina się zroluje i ci wypadnie noga, jak mi. Tak. Czemu jestem taki kurna długi? Dobra, i teraz posłuchaj mnie uważnie. Lepiej będzie ci postawić teraz prawą nogę na drugim szczeblu od góry. Tu. I czekaj. Dobra. I naciskaj mocniej. A jest, dobra, Dobra, i siedzisz stabilnie już. Okej. Dobra, i trzymaj. Teraz ja się usunę stąd. O cholera. No, nieźle to wygląda. Jesteś? Co? Nie no, jestem. Stąd trzeba szybko się przenieść, bo tu ogniska komarów są. O kurde. Dobra, no dosłownie to jest walka o życie. Ja pierdzielę, naprawdę mam nadzieję, że nikt nam tej drabinki nie odepnie, bo będziemy w niezłej dupie. O, ziemia. Rafał, posłuchaj mnie teraz uważnie. Patrz, co tu się dzieje. Tu
Komary się wybudziły. O, Holender. Musisz szybko to zrobić. Ja pierdzielę, ty. Mogłem wziąć coś na komary. No, więc wiesz... zrób to sprawnie. Popychaj plecak. I ogień. Dokładnie. O kurwa. Przydałoby się na kolenniki. Co? Przydałoby się coś na kolana. I zawsze sobie myślę, żeby przestać jakieś pierdoły w militariach kupować, tylko kupić coś na kolana, ale no kurna. Ach. Mam takie coś. Ale widzisz, nie mogę. Na militariach też mają coś na kolance, tam jak te komary. O, kuźwa, tu jest zamek. Co? Zejście? Nie. Cały sufit komarów. Dobra. No musimy zrobić to, słuchaj, w miarę sprawnie, nie? Bo zobacz, za moimi plecami na ścianach jest ich dużo, więc tutaj sprawnie. Podasz mi ten plecak znowu. Już widzę, na jakiej zasadzie ta drabina działa. Działa tak, że trzyma się tylko na tych starych prętach przerdzewiałych. Wiem, właśnie, widzę. O kurna. Daj plecak. Sorry. Dobra, mam go. No. No powiem ci, że tu jest hardcore, zobacz co się dzieje. Nie chcę patrzeć. No. Gdzie te komary nie mają jakiegoś wbudowanego systemu komunikacji między sobą. No, trzeba tam dalej iść. No. Dobra. To biceps. Można się jakoś obrócić. Pomogę ci z plecakiem. A tam jest drabina w górę jeszcze. A to akurat tą drabiną nie idziemy. Okej. Tam już się to kończy, spoko, rozumiem. Najpierw musieliśmy iść tym tunelem. Jak widzieliście, to trochę masakra. A teraz pokażę wam kolejną rzecz. To jest taka mało sympatyczna drabinka, która się buja normalnie. A nade mną tu jest chmara komarów. Ja nie chcę tam świecić, bo po prostu zaraz te krwiożercze bestie one chciały mnie zażerać. Żywcem mnie nie weźmiecie. Trzeba dojść do takiej jakby blachy metalowego mocowania na środku korytarza. Dobra. Ty czekaj, to się nie... Czekaj, bo się nie skręcało tutaj. A tu idziemy do góry w ogóle. A jest tam przejście dalej? Jest w górę 3 metry. To nie jest to. Naprawdę? Bo to jest to. Co? To jest to jednak. To jest to. Myślałem, że powtóreczkę zrobię. O cholera. Udało się wejść do środka. Ale to jest ciężka ta płyta. Nie wiem, ile ona waży. Ada zużyła ze 20% many. Ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Dobra, chodź tutaj. Kolejny dzień grania. I teraz tak. Nie jesteś jak przy której miejscu, dobra. No. Nie było trudne. Czego zabrakło wcześniej? Tego samego, co teraz brakowało. Okay. Wyglądamy teraz jak ekipa remontowa. Ale widzowie, mam dla was niespodziankę.
Nie przyszedłem tutaj tylko z Filipem, ale też z przetwornicą, którą mam w plecaku, więc spróbujemy sobie co nieco włączyć, chociaż widzę, że tych kabli jest coraz mniej, ale mam nadzieję, że będzie wystarczająco, żeby coś odpalić. Jesteśmy w środku. Filip poszedł gdzieś w drugą stronę, a to jest to wejście, którym weszliśmy. Powiem wam szczerze, że naprawdę klimacik tutaj jest gruby. Ogólnie zaraz wam pokażę miejsca, gdzie są jedne czujki. Tam jest gdzieś dalej Filip, ale powiem wam szczerze, ten dźwięk się tutaj tak niesie. Wow. To pomieszczenie nadal robi wrażenie. Jakieś stare plakaty, kalendarze. A to z kolei tutaj jest taki panel, krosownica zapewne i jednocześnie też chyba to będzie element tej centrali. To jest bardzo ciekawe, jak to tutaj działało. Bo zobaczcie, że niektóre te styki są po prostu poblokowane, niektóre są tak. Powiem wam szczerze, że tutaj nie mam żadnego pojęcia, dlaczego to było zrobione tak. I jeżeli ktoś siedzi w telefonii analogowej, czyli to z tych naprawdę, tych bardzo starych tematach, to bardzo chętnie się dowiem, co dokładnie tutaj zrobiło. Tutaj podejrzewam, że mogły być jakieś, nie wiem, bezpieczniki czy coś, albo jakieś inne moduły, ale dlaczego to jest tak porobione, że raz są wsadzone te coś, a raz nie, to nie mam pojęcia. A tutaj znów były pewnie wsadzane takie zworki i tu mamy strona stacyjna, strona liniowa. Strona stacyjna, czyli tutaj, a strona liniowa, czyli to była strona stacyjna, a to była pewnie strona liniowa. No to ciekawe, bardzo ciekawe. Patrzcie na to. Tutaj są te różne schematy. Jakiś element ze wzmacniaczem. Kolejna, chyba jakaś centralka. Jest i schemacik. Schemat ideowy zespołu sygnalizacji akustycznej. No i tutaj macie właśnie dwa te multivibratory. Czyli to działało tak, że to są po prostu takie generatory, że robi raz stan niski, raz stan wysoki. Taki generator prostokąta, taki można użyć też trochę tak jako taki timer, ale do rzeczy. I tutaj, gdy zewrzemy to do masy, to po prostu wtedy załącza się ten tranzystor i on załącza ten obwód dalej. Czyli tutaj mamy jeden multivibrator, tutaj mamy drugi. I dajmy na to, że ten nam robi taki przerywany po prostu sygnał włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. A ten robi taki jakiś ton, na przykład, nie wiem, 1 kHz, 3 kHz i wtedy mamy na wyjściu tego układu po wzmocnieniu po prostu taki przerywany sygnał. Pip, pip, pip. I to można było tak mniej więcej wytłumaczyć, że tak działał ten sygnalizator, ale jako że to jest kanał związany też z elektroniką, dla tych, którzy są po raz pierwszy, to teraz przechodzimy do tego motywu, co jest na tamtym korytarzu. Bo tam podobno jest taka czujka typu kontaktron. Tam są jeszcze jedne drzwi, ale wydaje mi się, że już wystarczająco sprawdziliśmy. Co? Akurat jest tak, że tam są jedne drzwi, wiesz, uchylone i po prostu ciężko jest zajrzeć za nie, a za nimi są jeszcze następne drzwi, które są zamknięte. Więc dalej się nie zapuszczam. I tak już jestem krok dalej
Myślisz, że to może być na przykład do wyjścia kierunek? No tak, no. Nie ma innego. Bo zobacz, że masz tam, wiesz, te metalowe, gazoszczelne drzwi, że miało być gazu, nie wiem. A nie, jest uszczelka, jeszcze nie. Tak, jest jeszcze trochę tej uszczelki. Czyli główny korytarz tutaj. Tak. Więc jest jedno wyjście i drugie wyjście. Och. Ale kurna, klimacik to ma. No, powiem ci, że jest mega mrocznie, nie? I przeszywająca cisza, nie wiem, to jest w ogóle, nie wiesz wiem. co, jak mówiłeś, tam gadałeś podczas nagrywek, to były takie momenty, że tutaj właśnie dolatywały, to takie buczenie i w ogóle, kurczę, creepy. A dlaczego tutaj jest tak dużo schematów elektronicznych? No wiesz co, no bo to jest stacja taka odpowiadająca za łączność. Już telefony te wojskowe i takie tam inne rzeczy. Rokada, te sprawy. Tutaj nie chcę nadużywać nawet tego określenia, wiesz, tego systemu, tego rokada, bo no nie doczytałem. Mogłem doczytać, skoro jadę tutaj drugi raz, ale no... Tutaj zobacz, że jakiś ten glow stick. Tak. No gdybyśmy polegali na glow stickach, to raczej za dużo byśmy tu nie zwiedzili, nawet nie wiem, czy byśmy wrócili wtedy. Bawiłem się kiedyś, ale one raczej do, wiesz, do oznaczania drogi. No i tutaj by się to też przydało. Gdyby zabrakło nam baterii. Powiem ci, że to by był ultra hardcore. No wyjść stąd bez światła. No zgaś. No nic nie będzie widać. No nic, jest ultra ciemno, po prostu ciemność. Ja pierdzielę, nie, nawet nie chcę myśleć, wiesz. Mam jeszcze jedną lampę w plecaku. Latarkę tutaj. Powiem ci, że tak jak na przykład w tej bazie, co była, nie chcę podawać nazwy, co była 30 metrów pod ziemią, którą robiliśmy jakiś czas temu, tam było jakoś tak spokojniej, a tu na przykład w ten paranormal nie chciałbym się tu zabawić. Bo tu wiesz jest co, ale... zbyt ciężko tu jest wydostać się stąd. A ja na odwrót mam, tak, wiesz? Że tu ja się bezpieczniej niż tam? Tutaj się czuję bezpieczniej niż tam. Pierdzielisz, serio? No tak, no bo jakoś tak tutaj no jest więcej takich ludzkich pozostałości, w sensie no tu jakieś graty, jakieś tak, tu przyjemniej jest po prostu, klimatyczniej. Nie wiem, jeszcze nie jestem pewien. Ale tam, to ja się autentycznie bałem, bo przecież nad tego materiału zbytnio nie... Tam próbowałem go coś tam posklejać, ale poddałem się, bo tam byłem strasznie obstrany tym tematem, że te powietrze i tak dalej. A, no właśnie. No bo tutaj to jest podobnie zbudowane jak ten drugi jakby schron, że jest, wiesz, niby pod ziemią, ale trochę nad ziemią, wiesz, takie coś w tym stylu. A tam było realnie 30 metrów pod powierzchnią ziemi. No właśnie, ja powiem ci, że ja później wracając do domu zastanawiałem się nad tym, nie? Ja sobie idę, a ty co 10 metrów się na przykład zatrzymujesz, nie? Ja się ciebie pytam, a ty mówisz, że musisz odpocząć, nie? Albo coś tam. Był taki moment, nie? Ale ja też właśnie trzymałem ciebie na dystans, żeby no kurna... Dwutlenku węgla się nie żeby wdychać, jednocześnie, żebyśmy nie padli tam na ziemię. Dokładnie, no masz rację, to jest mądre. No właśnie, bo może część osób nie wie, ale w tego typu miejscach, jeżeli my oddychamy, tu jest jeszcze w miarę przestronnie, więc nie dalibyśmy rady wypełnić gazem takiego pomieszczenia, ale jakbyśmy byli w jakimś ciasnym tunelu we dwoje, to w wydychanym powietrzu wdychamy O2, a wydychamy CO2. A dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, więc opada na dół. Tak. My jesteśmy na dole. Jeżeli wypełnimy powietrze, jesteśmy za No i warto dodać, że to powietrze, no to nie jest samym tlenem, tylko tego tlenu w powietrzu jest 21%. I no my właśnie, potrzebujemy... plus pył. Tak, i my potrzebujemy całe 21% z tej mieszanki z powietrza, azotu, którego jest tam najwięcej i tak dalej. No, a zwróć uwagę jeszcze tutaj. To... Wilgoć. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakiegoś rodzaju już grzyb. Ja dotknę przez rękawiczkę, ale zobacz. Wiem. I tu wszystko jest zagrzybione. I to, teraz ja na przykład się odsunę, ale jeżeli byśmy się tego nawdychali, ty w ogóle chodziłeś bez maski przez długi czas i widzę, tak, że... ja mam alergię w ogóle na te niektóre grzyby. Nie wiem na które, ale wiem, że na niektóre mam. I powiem szczerze, nie wiem, czy to takie moje chrząkanie to nie jest właśnie wiesz, przez 8 lat łażenia bez maski, to głupio zrobiłem, bo płuca ma się jedna.
Ale wracając do powietrza, to tutaj mamy jedną zasadniczą zaletę względem tego obiektu, tej fabryki podziemnej, że tutaj jest wszędzie wentylacja i ta wentylacja, ona tak nawet czuć, że to jest takimi momentami tu raz zimniej, raz cieplej, bo wiesz, bo jakoś to powietrze krąży. Wszystkie kanały są praktycznie czynne, a tam tak średnio było z czynnością. Jedno z głównych wejść było zasypane, była mała dziurka. No tak, stałe kanały też zapchane i tylko pełni powietrzem takie ogromne ten. No tak, no. A nie kiedyś wiesz, jak oglądałem u tego. Tak, wyprawy Leona. No. To on kiedyś pokazywał taki numer, że wiesz, szedł sobie lasem i jest taka jakby lisia nora, co nie? No. Wrzucił tam ten kurna detektor, a tam pokazuje, że wiesz, że prawie tlenu nie ma. Kojarzę, że tak jest. No. I wiesz, i wtedy mi się te wszystkie filmiki przypominały. Mówię, kurczę blade, nie mam żadnego detektora. A taki detektor, patrząc na sprzęt, który mamy, no to kosztuje mniej niż chociażby ten obiektyw, no. Bo to a może nam pozwolić wyjść, kurwa, w sumie. No tak, widzisz. No właśnie. Pamiętajcie, że możecie ten kanał zasubskrybować. RS Rafała subskrybuje. Wiesz, cała ta infrastruktura była przygotowana właśnie pod różne konflikty i tak dalej. I teraz obecnie za naszą wschodnią granicą mamy tam nieciekawie wiadomo o co chodzi. Tam jeszcze bardziej u góry też zaczyna się kotłować, a nasza obrona cywilna wygląda tak. I akurat to nie jest żart. Tak większość naszej infrastruktury wygląda. Dopiero teraz z urzędów wyżej powiedzmy do samorządów doszła informacja, że macie zrobić inwentaryzację magazynów obrony cywilnej, która jest dokładnie z tej epoki. Dokładnie to wszystko tak samo tam wygląda. I zdać stare graty i może za jakiś czas będą nowe. Dopiero teraz. A gdzie są te schrony wszystkie, więc... Ale powiem ci, że nie wiem, ja tak sobie to oglądam i w sensie inaczej. Rozumiem, jak działają media. Media muszą zarabiać, a zarabiają na sensacji, więc nagłówki, sianie paniki i tak dalej, to jest norma. Ale jak wczytuję się w niektóre te rzeczy, to naprawdę jest grubo, nie? I wcale bym nie wykluczał na podstawie tego, co tam, wiesz, że po prostu tak się podgrzeje temat, że faktycznie wyeskaluje konflikt również i na nas, nie? Więc... Mam nadzieję, że nie, no bo ja też nie mamy gdzie tak naprawdę... W dziwnych czasach przyszło nam żyć. Chociaż mogło być gorzej. Łazienka jest zamknięta. A nie, jednak otwarta. Nie potrzeba śrubokręta. My się tak rozchłaliśmy, a powiem wam szczerze, że zawsze jak się robi taka luźniejsza atmosfera, jest jakiś ten system wentylacji, to trzeba brać pod uwagę to jest główna rozdzielnia. Te niskie tony to jest jakaś masakra. Zobaczcie. Odbiory zewnętrzne. Studzienki kablowe. Rozdzielnia. Gniazdo zewnętrzne 63 A. Nadajnik. Numer 1. No i syrena. Może ta, w której był schemat. Wyłącznie główny. Nadajnik numer 1. Klimatyzacja. Czyli tutaj jeszcze mieli klimę. Ciekawe, czy taką prawdziwą klimę, czy tylko wentylację. Pompownia, odpływy, wyłącznik baterii kondensatorów. Zapewne chodzi o tę baterię kondensatorów, którą mamy tutaj. Mamy wartości tych pojemności. 2,5 kW, 5 kW, 10 kW i 10 kW. A tu jest bydgoskiej produkcji regulator mocy biernej, który był ustawiony na tutaj, no tak patrząc na tą kropeczkę, pewnie na 0,98 naszego tutaj kosinusa. Zobaczcie, że na tych aparatach tutaj wszędzie widać kropelki wody, więc wilgoć w powietrzu jest całkiem spora.
A tutaj jest schemat tej rozdzielni. Serce naszej rozdzielni jest tutaj. Tu jest chyba pewnie główne wejście. A tam jest pewnie na agregat podłączenie, bądź odwrotnie. O. Dobra, źle powiedziałem. Tu macie 2 stacje trafo, do których za chwilę dojdziemy. I tutaj się po prostu przełączało, z której stacji trafo miało być zasilanie. G oznacza generator, czyli pewnie nasz agregat, który zaraz wam pokażę. Więc macie tak, do agry, to jest miejsce na agregat. Tutaj jakaś rezerwa, tu jedno trafo, a to drugie, a to pewnie jakieś inne odbiory. A się ciekawe dokąd. To jest dziwne, bo jedna szafa. Mogliśmy popatrzeć na te, a właśnie, nadajnik, patrzcie, nadajnik 6, 7, 8, 9, nadajnik 5, 3, 2. Zobaczmy, czy tu mamy tyle. Nadajnik 1. Nadajnik numer 10. A gdzie jest reszta? Coś mi tutaj, słuchajcie, nie pasuje. Bo mam takie przeczucie, że powinna być druga taka szafa. Czy ten obiekt jest 2 razy większy niż nam się wydaje? No bo chodźcie, pokażę wam. Tu jest polecenie wykonania pracy, czyli takie zlecenie wewnętrzne. Wymiana drzwi wejściowych do rozdzielni SN. Sztuk 2. Wymiana drzwi do komory trafo. Wymiana dachu nad coś tam. 96 rok. 21 lipca 96. Matko, też mamy lipiec. Karta odczytu licznika energii. Też kolejne. Pewnie były wtedy inne liczniki niż teraz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pól. Kurde. Nie ma żadnego numerka. Zrobiłem wam fotę tego. Jestem z powrotem w tym miejscu. I tutaj mamy wejście, klimatyzacja. Są jakieś systemy klimatyzacji, instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy. To się tam dalej ciągnie. Zobaczcie, że są nawet całe silniki. Silniki od pomp. Silniki od napędzania tutaj jednego z wentylatorów, tutaj drugiego. Tam jest cała centrala wentylacyjna. A tu są kolejne drzwi. Kolejne drzwi, za którymi mam nadzieję, że nie ma żadnej czujki. A tu się da zejść dalej. Tu nie ma żadnych czujników. To są pompy. I wielki zbiornik. Zapewne zbiornik. O kurno. Zobaczcie, gdzie ja trafiłem. Tak naprawdę teraz, gdyby mi nawaliła latarka, jedna i druga, to tu jest absolutna ciemność i brak oświetlenia. Tak naprawdę wiąże się z tym, że jesteście udupieni. Nie zrobicie nic tutaj bez światła. Nie ma tutaj światła zewnętrznego, ponieważ jestem pod ziemią. No, zawsze przy takich wyprawach musicie mieć jakieś backupowe oświetlenie. Chociażby nawet naładowany telefon. I od razu mogę wam zdradzić, że w takich miejscach, zobaczcie na to, nie ma sygnału. Dlatego, aby telefon wam się szybko nie rozładował, warto włączyć tryb samolotowy.
jak macie włączony tryb samolotowy, to wtedy telefon nie próbuje się komunikować ze stacją bazową i zużywa dużo mniej energii. To taki protip. Jak chcecie takich więcej, dawajcie znać. Pamiętajcie o komentarzach, bo wiecie, że YouTube nie do końca z algorytmem jest ciężko, to jest straszna loteria. Ja w tej loterii nie wygrywam wyświetleń, więc proszę Was o to. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i ten film niech się niesie wtedy. Dziękuję Wam bardzo i eksplorujemy dalej. Mamy pompy. Mamy 4 pompy. Jedno większe, drugie mniejsze. Szuruburu. A tutaj był jakiś zlewik. Tu jest taki dosyć duży zabór. Podejrzewam, że pod tą klapą, ale nie wiem, czy chcę to ruszać. Nie, to jest mega ciężkie. Tak nawet nie drgnęło, jak to popchnąłem. Zapewne jest też jakaś studnia głębinowa. Nie. Ach. To są takie styczniki olejowe. Takie do przełączania ręcznie. Ktoś chyba grzebał przy nich, bo olej już wyleciał. Albo już sam zaczął wyciekać. O kurczę, instrukcje eksploatacyjne. No właśnie, teraz mamy instrukcje dla eksploratorów, eksploracyjne. Wróćmy z tej wentylatorni i przejdźmy tak naprawdę dalej do tego miejsca, o którym mówiłem. Bo tam naprawdę trzeba uważać. Tutaj widzę, pewnie się zastanawiacie, co to jest ten taki trójpalczasty element. To jest nic innego jak taka mufa, która była, z jednej strony wchodził kabel średniego napięcia, przewód, a z tej strony wychodziły żyły już, no tutaj oczywiście z izolatorami, każdej z faz średniego napięcia. Na tych kabelkach, na tych przewodach tutaj, na tych zaciskach było napięcie rzędu 15 000 V. Więc widzicie, naprawdę sporo, dlatego te izolatory są takie duże. Jest coś gdzieś tutaj? Okej, dobra. Zobaczcie, transformator 2. Baczność, nie dotykać przewodów. No i właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie średnie napięcie, dajmy na to 15 000 V, przychodzi sobie tutaj z miasta, raczej już zapewne stąd, wpada na ten odłącznik, czy rozłącznik, możecie mnie tu poprawić, chyba odłącznik. Chyba nie ma żadnych miejsc do gaszenia łuku, jeżeli znów ich nie pomyliłem. No i było wtedy tutaj rozdzielane między innymi na ten wielki transformator, pewno o mocy dosyć sporej. O, mamy mały poglądowy schemacik. Jedna linia jest w ogóle tutaj wykreślona. Ciekawe dlaczego, może jej po prostu nie ma. Transformator numer 1, 250 kV. Czyli ta tabliczka oznacza stację trafią z wysokiego napięcia na średnie. A tutaj chodzi o to tutaj, czyli jak jest 15 kV, no to tam było 15 kV. Ogólnie zasada jest taka, że do takiego zbadania potrzebny jest taki przyrząd, który się montuje na te właśnie takie tyczki i tu montuje się na przykład taki sygnalizator, taki optoakustyczny, bądź po prostu akustyczny, który się tą tyczką dielettryczną po prostu przykłada do danego pola i wtedy to urządzenie sygnalizuje obecność napięcia. Jeżeli już ustalimy, że tego napięcia nie ma, znaczy zostało wyłączone przez tam jakąś dyspozytornię i tak dalej, to należy taki obwód doziemić, czyli podpinamy uziemienie, zbieramy te wszystkie kabelki i można zacząć pracować. Jak widzicie, tutaj jest zbiornik na olej i poziom tego oleju też był
tutaj widoczne na tej skali i w zależności od temperatury albo bardziej bulgotał, albo praktycznie wcale. Jak widzicie, tu są te blachy, którymi dochodzi to średnie napięcie, a tutaj tymi grubymi przewodami wychodzi już nasze w energetyce nazywane niskim napięciem, czyli zwyczajnie tu mamy ochronne, neutralne, a tutaj te 3 fazy i mówi się na to niskie, ale tak naprawdę nie jest takie niskie. Jakbyśmy przyłożyli tutaj miernik pomiędzy na przykład ten czerwony i czarny, to pokazałby nam 400 V, a w gniazdkach przecież mamy 230, więc gdy dokonamy pomiar pomiędzy tym niebieskim a jedną z tych faz, to będzie właśnie 230, które tą grubą pytą leci do rozdzielni głównej, którą widzieliśmy chwilę wcześniej. O, a tutaj mamy tą wajchę, która rozłącza i załącza. Widzicie, że się przybliża. Nie będę tego przybliżał do końca, bo nie mamy pewności, co tak naprawdę jest dalej. Swoją drogą widziałem, że to było, jak ostatnim razem tu byłem właśnie w pozycji załączonej, więc raczej tam nie ma, ale nigdy nie wiadomo. Ale dalej pozostaje jedno zasadnicze pytanie, co kryje się tam? Bo tutaj jest luz, ale tam dalej podobno są jakieś czujki i chciałbym się wychylić, zerknąć na tyle, ile się da, żeby po prostu się dowiedzieć. Bo też z takich rzeczy, nie wiem czy zauważyliście, jak mówiłem o pociętej instalacji, to tu idzie jakiś nowy przewód, który jest po prostu tutaj jakoś w jakiś hakerski sposób podłączany i idzie do kolejnych obwodów, więc zastanawiam się, czy on zasila jakieś dodatkowe oświetlenie, czy może zasila alarm. Druga stacja trafo nie jest w najlepszym stanie. Jest cała zniszczona. Można sobie zajrzeć do środka, że transformator nie był zbyt łakomym kąskiem, ponieważ jest w środku cały aluminiowy. Więc jak widzicie, po prostu bezmyślnie to zniszczyli i zostawili syf. Mam nadzieję, że Filip nie będzie próbował dojść do tych drzwi, bo tam dalej już jest czujka ruchu. Ogólnie z tymi czujkami to są jeszcze czujniki obecności. Patrzcie na to. Agregat w opuszczonym podziemnym schronie. Ja pierdzielę, ale bydlę. Zobaczcie na ten silnik, jaki on jest wielki. Tutaj była taka szafka sterownicza, a to była to się sterowało przepustnicą od gazu, po prostu ustawiało się, ile ma być obrotów, ale niestety jest to mocno zniszczone. To są jakieś takie silniki, które pewnie robiły jako takie jakby serwa. A tu jest oś tej prądnicy, tego właśnie właściwego generatora, który robi prąd. Niestety został mocno wypruty. O, tutaj mamy tą szafkę sterowniczą, która właśnie była w tym miejscu i z niej właśnie można było uruchomić ten agregat, podglądać jego parametry. Między nimi też było widać licznik czasu, czyli zwyczajnie licznik motogodzin, który pokazywał, ile on miał przepracowane. Jak widzicie, cały ten agregat miał przepracowane raptem 782 motogodziny. Więc w sumie niewiele. Nie wiem, ile to byłoby na kilometry, ile miał przejechane ten silnik. Nie wiem. Ale przez 700 godzin w pracy. No to niedużo. No. A to jest ciekawe, do czego ten wał prowadził. Tutaj był pewnie jakiś jeszcze wentylator, wiesz, bo no tutaj jest ten generator, wiesz, to co robiło prąd, a tu była ta szafka. Tak. Zwróciłem uwagę właśnie, że to jest jakby silnik w układzie V, jest 12 cylindrów po 6 na sztukę. I powiem Ci, że grubo, nie? W ogóle
Jak tam by wtedy twoja audica śmigała na takim? No właśnie powiedziałem, nie, że silnik od jakiegoś człowieku BTR-a, od jakiegoś, nie wiem, czołgu ogromnego tutaj zamontowali. Wiesz, nad czym się zastanawiam? Bo znalazłem, w sensie tam na końcu korytarza jest jakby miejsce z tunelem technicznym, z drabiną, ale jest do pewnego momentu zalane, a wydaje się, jakby miało iść dalej. Czy jest szansa, że jest tutaj jeszcze jakaś dodatkowa sekcja techniczna na poziomie niższym niż jest ten? Wiesz co, przeglądałem schematy rozdzielnicy głównej i coś mi nie pasowało tam, bo one jakby się dzieli na 2. I tylko, że nie wiem, czy dobrze go czytam, bo te opisy nie są takie jasne jak w dzisiejszych czasach, że masz napisane rozdzielnica RG1, RG2, RG10 i po prostu na dużej szafie jest napisany jej numerek. No. Tutaj jest taki lekki trochę bajzel perelowski, no ale tam jest mowa, wiesz, o powiedzmy iluś nadajnikach, które były podłączone, a ja znalazłem tylko część tych numerków na tej dużej szafie, która jest w tym pomieszczeniu. Więc to trochę wygląda, jakby gdzieś indziej była taka druga. I to była rozdzielnica główna, a jeszcze powinna być druga na resztę rzeczy. I teraz tak się zastanawiam, czy te drzwi, które są pod alarmem, w sumie tak naprawdę to jedno i drugie, tam masz czujnik ruchu, a tam podobno jest kontaktron, to czy za nimi tak naprawdę nie jest trochę odbicie lustrzane tego obiektu? A przynajmniej nie tyle takie w pełni lustrzane, a po prostu jego dalsza część, gdzie będzie druga rozdzielnica. Nie wiem, czy będzie drugi agregat, bo na schemacie jest tylko jeden agregat, więc ten tutaj obok którego stoję. Ale czy, no kurna, tak naprawdę nie zwiedziamy tylko połowy tego obiektu, a przynajmniej jakieś jego 60%. Kurczę, mogłem nie pytać. Bo powiem Ci, że chciałbym to sprawdzić. Ale czy jesteśmy realnie w stanie to obejść? Lub zweryfikować, jak to zrobić najbezpieczniej? No, zweryfikować najbezpieczniej byłoby na zewnątrz. I to tak naprawdę w dzień sobie obejrzeć. Pocykać sobie foty, popatrzeć, wiesz, na mapy, bo na mapie jest ten problem, że on z góry jest w miarę płaski. Dlatego na lidarze widać jakieś górki i tak dalej. Czyli chyba wpadli wtedy na to, że hej, zróbmy płaski bardziej obiekt, to nie będzie go widać na mapach tych, wiesz, topograficznych typowo. No. Kiedyś nie mieli lidara, ale topografię jakoś tam sprawdzali, no. Drzew było mniej, to na zdjęciach lotniczych wtedy byłoby bardziej widoczne. Powiem Ci, że no jest to dla mnie mega ciekawe, bo tamten tunel wygląda, jakby miał prowadzić jeszcze gdzieś, nie? Więc no ale nie wiem, no nie możemy zaryzykować. Na pewno uwierzę w to, że tamten tunel faktycznie prowadzi do wyjścia. Ale ten drugie wyjście. No właśnie, czy drugie wyjście, czy no, jeszcze... ale od razu zobacz, że z sekcji kontrolnej, czyli z najważniejszego, jakby z pomieszczenia dowódców, załóżmy. Może. Wyjście awaryjne, powiedzmy, wiesz, dobierają się i tam to ukryte gdzieś, wiesz, drzwi w jakieś... No niby tak, ale czasami niektóre takie te obiekty miały tak, że jak masz go w wersji takiej bardziej lustrzanej, to że owszem, tam mogłoby być jakieś wyjście, ale było takie zwykłe rozwidlenie, wiesz, na przykład korytarz do jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego, a potem znów podobna część, jakaś dyspozytornia, kolejna rozdzielnica, ileś tam jakichś pomieszczeń do takich technicznych. No właśnie. Nie ma nigdzie planu ewakuacyjnego. Na tym planie ewakuacyjnym byłoby to zaznaczone, byśmy mieli układ pomieszczeń. Dobrze mówisz. A teraz nie mamy tego obrazka. Możemy sobie domniemywać, no. Wypadałoby, żeby obiekt był zrobiony, wiesz, w pełni redundantnie, czyli 2 agregaty, skoro ma 2 stacje trafo i tak dalej, ale no... że nie mogli mieć wszystkiego. Swoją drogą te pseudo-serwomechanizmy zrobione na takich silnikach, to jest taki sam silnik jak do wycieraczek. No nie wiem, czy gdzieś jak wygląda silnik do wycieraczek. No widzę. No wygląda mniej więcej tak samo. Tutaj zapewne był jakiś taki soket na jakiś przekaźnik czy coś. Podobnie jak te na lampy takie, wiesz, elektronowe. Ale akurat wątpię, żeby taka tu była. Jest nasz wydech. A tutaj pewnie zbiorniki na paliwo, na naszą tutaj olej napędowy. Pamiętasz, Filip, że są silniki spalinowe i silniki benzynowe, co nie? Spalinowych nie można, ale można na benzynowych.
No tak, zgadza się. W ogóle szkoda, że tutaj nie ma nigdzie informacji, jakiej produkcji jest ten silnik, bo... To prawda. Chociaż na kilku maszynach znalazłem napis Made in Poland. No właśnie, wiesz, bo zastanawiam się, czy ten agregat na przykład nie był agregatem wyprodukowanym przez PZL Wola, które robiło niegdyś silniki do różnych statków, różnych między innymi też czołgów, czy też agregatów, bo na przykład gdzieniegdzie widziałem agregat właśnie PZL Wola. No, mam nadzieję, że mnie widać. A ogólnie, moi drodzy, od jakiegoś czasu w końcu zrobiłem tego Patronite'a, o którym mówiłem, więc możecie wbijać do tego linku. Jeżeli mnie wspieracie, możecie się po prostu przenieść tam. Nie martwcie się o te filmy dla wspierających, które od czasu do czasu dorzucam, ponieważ zacząłem swego czasu też budowę takiego własnego, uproszczonego systemu VOD, na którym po prostu te filmy przeniosę. A wy, żeby uzyskać do tego dostęp, po prostu musicie do mnie napisać na maila kontakt@gourbez.pl i przedstawić tam swój nick, czy po prostu użyć tego samego adresu mailowego, którego macie chociażby na Patronite. I wtedy ja zwyczajnie wam wyślę po prostu hasełko i login, czyli po prostu utworzę wam konto na tym systemie VOD i tam będą materiały, będą bez reklam i tam też będą dorzucone wtedy rzeczy, które na przykład nie do końca mogę wrzucić na YouTube'a, bo polecą prawa autorskie czy coś. A na przykład mam też materiały z oryginalnej płyty z tej książki o PZL Wola. Tam były takie różne materiały reklamowe, jakieś reportaże właśnie o PZL Wola, więc wtedy tam mógłbym wam to wrzucić. Moglibyście sobie oglądać do woli. Także jeżeli jesteście zainteresowani, wbijajcie na mojego Patronite'a, będzie mi naprawdę bardzo miło. I z tego miejsca chcę też podziękować wszystkim obecnym i wszystkim też byłym patronom, że naprawdę dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w dalszej części tego filmu, bo lecę dalej. Pozostaje ta ostatnia zagadka, czyli co kryje się w tamtym korytarzu. Zobaczcie na to, że tu jest jakaś nowa instalacja puszczona kabelkiem 3x1,5. Tutaj nie widać żadnych czujek. Też nie widać żadnego kabelka. Naprawdę nie chciałbym usłyszeć alarmu, bo droga wyjścia jest po prostu niewykonalna. Jest kolejne przejście. Ja pierdzielę, to jest jakiś beton. O kurczę, patrzcie na to. Jaka kuchnia. Kuchnia z kawą Inka, ale dlaczego jest po ukraińsku, czy tam po rosyjsku nawet? 5-9. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy widzicie datę, ale najlepiej spożyć przed końcem 2000? Ta kawa jest już po terminie 25 lat. Jest bardziej współczesny Tymbark. I to są fragmenty tych szynoprzewodów od strony średniej. Tam była kawa, która ma 25 lat już za sobą. A teraz... musimy uważać. Tu nie ma czujki. Tam, gdzie świeci Paweł. Zgłaszaj usterki. Brak informacji zwiększa twoje zagrożenie. Co się kryje za tym winklem? Doszedł przy ścianie. To jest kolejne wejście. To jest tak kabel puszczony do lampy. Więc podejrzewam, gdybym miał stację zasilającą, to moglibyśmy to włączyć.
Właśnie gdzieś tam jest. Jakaś czujka. Tu znowu widać ten nowy przewód. O, patrzcie tam dalej. Spróbuję wam to przybliżyć, ale najprościej to wam to opiszę. Tam w oddali są drzwi. Chociaż spróbuję wam to nagrać telefonem. Co prawda aparat mam, ale w innym miejscu. W plecaku tam gdzieś dalej. Zobaczcie na to. Tam są drzwi. Takie z metalową poprzeczką. Zapewne to są główne drzwi wejściowe do tego miejsca. Tu jest jeszcze ten korytarz tak tymczasowo zrobiony, żeby był oświetlony. I tutaj na rogach nie widzę tej czujki, ale podejrzewam, że tam ona już może być, bo to już jest główne wejście do tego miejsca. No, także tam naprawdę nie chcę ryzykować, bo gdyby wparowała tutaj potencjalna ochrona, chociaż teren jest też tak strasznie dziurawy, no to nie mielibyśmy tutaj łatwego wyjścia z tego miejsca. Jakieś kolejne pomieszczenia. Akumulatornia. O kurna. Ja pierdzielę, patrzcie na to, że są jeszcze te akumulatory. To jest właśnie prostownik. Zakłady technologicznych urządzeń sterujących. Że bezpieczniki powykręcane. Ale on po prostu dbał o to, aby ładować ten zestaw akumulatorów, który... Jestem ciekaw, czy to jest w ogóle naładowane, czy martwe. Niestety jest rozładowane. Jak widzicie, to jest zestaw 24V 100 Ah i połączone tutaj szeregowo, czyli i połączone tutaj równolegle, aby było 200 Ah. Tu pewnie był kolejny taki zestaw 24. No, że one się łączyły, a nie ma już przewodów połączeniowych, ale ten jest na przykład połączony szeregowo, co ciekawe. Więc być może to miało być 24V. To nie wiem, dlaczego jest tak, ale to może było kolejne i razem było 48. Nie mam pojęcia, na jakie napięcie. Była tutaj instalacja awaryjna, ale sądząc po tym, o patrzcie, przepisy ogólne. Przy ładowaniu i wyładowaniu stosować przyrządy pomiarowe, czyli chodzi o to, żeby za głęboko nie rozładować tego akumulatora. Tu jest kolejna instrukcja z... Nie mamy nigdzie roku, a rok by nam się bardzo przydał. Kierownik Centrum Radiokomunikacji chyba. A to jest z kolei, to są jakieś zabezpieczenia. Tutaj już rezystor jest całkowicie wyjarane. Ciekawe, co to dokładnie robiło, ale widać, że przewody miedziane i to takie porządne. Niestety już coraz ich jest mniej. A to jest OS, ST. Tutaj, że patrzcie, 6V 12, 24 i minus 24. To dlatego tych akumulatorów jest więcej, bo pewnie jakoś napięcie ujemne też było robione. Dlatego były częściowo w szeregu, częściowo równolegle, żeby mieć też to napięcie ujemne. A tutaj to takie neonówki, które być może pokazywały już status 230. Dobra, słuchajcie widzowie, teraz plan jest taki. Zabrałem tutaj trochę kabelków. Taką przetwornicę i oczywiście na dokładkę akumulatorek. Plan jest bardzo prosty. Bierzemy to i szukamy tutaj miejsca, do którego można się dopiąć. I myślę, że tak, ten kabelek idzie tutaj i on się tutaj kończy. Więc wydaje mi się, że
że ta tablica będzie idealnym miejscem, bo tutaj sobie odizolować trochę tej izolacji i zwyczajnie się tutaj podłączyć. Niepokoi mnie to, że Filip jest tak cicho. Tu nie ma gdzieś... Patrzcie na to. Tu jest akurat kabelek. Tu pewnie był jakiś statecznik, którego ktoś go zarąbał. Ale akurat ten kabelek to jest ten kabelek. Wchodzi do lampy, wychodzi i idzie dalej. Więc jest szansa, że jak teraz podłączymy przetwornicę takim tutaj hakerskim zestawem kabelków, to włączy nam się światło w tej całej części. Więc do dzieła. Jeszcze drugi krokodylek. Troszkę się zaiskrzyło. No i dobra. To jest właśnie ten moment. Podłączyłem przenośną przetwornicę zasilaną z takiego akumulatorka do kabelków, które idą do tej lampy. Jestem ciekaw, czy włączy się tego więcej, bo zobaczcie, że tutaj te przewody się rozchodzą. Ten idzie do tej szafy, ale tam jest chyba odcięty fazowy, ale to idzie dalej. Tam jest gdzieś Filip. Ja poprzymykam te drzwi, aby było widać trochę więcej. A nie wiem, jak długo to będzie działać. 3, 2, 1. Bez jaj. Nie mam żadnego monitoringu, ile to będzie działać, ale... A no Ja właśnie, pierdzielę. słuchajcie. I to nie jest... Ta strefa nie jest aktywna. Po prostu mając swojego rodzaju źródło zasilania, Dzień doberek. ten człowiek był w stanie uruchomić cały system bunkra. No. Ty jesteś po prostu taki majster, nie? No widzisz, mówiłem, że może się udać, ale... Ile pobiera ten prądu? Nie wiem, bo nie mamy żadnego monitoringu. A z czego to masz? A z przetwornicy? A No to tak. chwilę tylko przytrzymasz. I z akumulatorka od, wiesz, modelarskiego. Nie zapaliłeś nic na zewnątrz? Nie wiem, ale możemy zmniejszyć obciążenie. Zawsze będzie o 100 watów miał lżej. Ty, ale to ile on jest w stanie Nie dźwignąć? wiem właśnie, wiesz co, bo nie ma żadnych, wiesz, informacji. Ty, ale to się normalnie świeci. No. I tam dalej nie. No, także podobno 7 Ah, ale jak zmierzyłem, to było ich 5. To jest nieprawdopodobne, że ona jest w stanie, wiesz, że takie coś jest w stanie, wiesz, puścić. Dlatego jak A on- ile myślisz, że to może być z 3 kW, 2 kW? Nie, no bez przesady, w kilowatach. Ona ma podobno znamionowej mocy 600 watów. No. Okej. I Myślałem, że z takie sinus. świetlówki mają więcej, wiesz, po 100, po Nie, 150. no to masz gdzieś... 125. Nie, to jest model F18W, 18 watów. 18 plus 18, no to A co, 36. by było, jakby było ich, nie wiem, 5 razy więcej? No właśnie, tu jest już, czekaj, to masz zaokrąglenie no 40, 80, tam się chyba świeci jakaś kolejna, to będzie znów i potem się będzie 160. Ta żarówka pewnie jest 100, druga jest 100. Ty, no w sumie nie jest tak dużo, No nie wiem. ale się świeci przyjemnie. Ale od razu ten obiekt jest taki jakby bezpieczniejszy, co nie? No właśnie, mam wrażenie, że naruszamy teraz bezpieczny ten... Ach, to moglibyśmy zalokować twojego Instagrama, jak ktoś potrzebuje jakichś nagrywek i tak dalej, realizacji, no to kamera gotowa.
czeka tylko na zlecenie. No w sumie to prawda. Tu dużo osób być może z kanału nie wie, ale właśnie ja świadczę usługi, mam firmę zajmującą się wideo i jestem operatorem, głównie dla przedsiębiorców, nie? Udawaje, że mnie tu nie ma. Taki tekst naprawdę rozbawia w momencie i rozluźnia atmosferę. Gdybyś ty właśnie mnie kręcił, ja bym jakieś tam rzeczy powiedzmy robił, byłby to mój pierwszy raz. Wiesz jakie mam jeszcze? Mam na czapkę napisy na przykład it's not a photo, it's a video. Aha, okej. Nieważne. Tak, myślę, że to jest ten moment, że faktycznie musimy to zwijać. No. Tak, bez kitu. Ja już mam klarę. Wydaje mi się, że mam wydaje mi się, że mam też jakieś zdjęcia, jak się tutaj świeci, więc wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy faktycznie... Powiem wam szczerze, nie lubię tego robić, ale muszę to wyłączyć, bo czas się zbierać stąd, także widzimy się w tunelu. Tutaj, Rafał, musimy być szybcy, nie? Ja wiem o tym, bo nie tyle ochrona, ale są jeszcze komary. Nie pamiętam z jakiej to kreskówki było, ale tam był gdzieś taki motyw z komarami, co taki starszy dziadek przebrany za komara zabierał dzieci. Baz, baz, baz. Nie wiem czemu kojarzę numer. Nie wiem czy widzicie, ale tam jest zbieranie komarów. Jest jakiś mniej, czyli pewnie nienawidzę takich zieloniek. Gdyby to było gdzieś na zewnątrz, na jakimś budynku, to na to można. Tutaj przynajmniej jeszcze nie da się zaprzeć o tą ścianę, o ten korytarz i wtedy to wszystko się trzyma. To przejście jest strasznie wąskie, wydaje mi się, że oni po prostu chyba z wymiarami nie trafili, przez to jest ten uskok. Tutaj jest drabina. O, nikt nie zabrał. O kurde. A tobie jak idzie, dobrze? No, czuję, że mam kolana. Mam takie przeczucie, że te komary na moim tyłku właśnie mają taki, wiesz, jakby celownik i tam, że tam atakujemy. Zawieszam tu plecak, zaraz mi go podasz. To w ogóle jest łyżka, ktoś chyba łyżką chciał podkop robić. Może się dokopiemy do drugiej części tego schronu. Być może podasz mi plecak. Tak teraz? Dawaj. Dasz radę? Pewnie nie wykluczono. Coś to wykluczamy. Ups. Czuję się jak w parku linowym. Oho, cześć, zaświeć mi do środka. Podbij się delikatnie, żeby ci się... Oho. Jest ok? No prawie. Dobra. O kurno. Czekaj chwilę, muszę... O. Ziemia. Dobra, odpinamy i ciśniemy. Tak, idziemy do samochodu, bo jesteśmy na ostatniej prostej. Nie świeć. Co?